Podróżowanie jest jak narkotyk. To jest narkotyk. Podróżowanie to też taki portal, drzwi do innego świata. Przekraczasz je i potem już ciężko jest wrócić do systemu. A kitesurfing? No wiadomo, że kitesurfing to narkotyk. Do tego nieodzownie łączy się z podróżowaniem i jak połączysz ze sobą te dwie rzeczy, to tej fali już nic nie zatrzyma. W 2009 rzuciłem pracę w korpo, wróciłem do Polski i zacząłem się zastanawiać, co teraz robić dalej. Za biurko wracać nie chciałem i stwierdziłem, że w sumie to dobry czas, żeby zacząć realizować swoje marzenia. Więc spakowałem mały plecak i ruszyłem w podróż dookoła świata. Wtedy to było jeszcze inne podróżowanie. Nie było smartfonów, Google Maps, Facebooka, YouTube'a. Nikt nie zbierał lajków. Plastiku też nie było. I doświadczało się tego wszystkiego chyba troszeczkę inaczej, może głębiej. Czy ta podróż wywróciła mój świat do góry nogami? Nie, to dzięki niej zrozumiałem, że to ten świat, w którym żyjemy, jest postawiony na głowie. Ci, których zaraził wirus podróżowania, wiedzą, że to choroba nieuleczalna. Zacząłem więc wyjeżdżać coraz częściej i więcej, a potem połączyłem to z moją największą pasją, z kitesurfingiem. W 2020 pojawił się niestety inny wirus. COVID dramatycznie zmienił podróżowanie. Najpierw zatrzymał je zupełnie, a potem bardzo utrudnił. Dla osób takich jak ja, które żyją podróżowaniem i z podróżowania, sytuacja stała się bardzo trudna. No ale każda zmiana, choćby i ta zła, tworzy też nowe możliwości. Zmusza nas do zejścia z utartych szlaków. Przed wyjazdami, na które namawiam innych kajciarzy, stawiam wyśrubowane wymagania. Przede wszystkim wieloletnie statystyki wiatrowe muszą być bardzo dobre. Druga rzecz to płytka woda. Kocham fale, ale jedziemy robić progres na tym typie. Słonko i ciepło też są bezwzględnie wymagane, bo w piankach to pływamy latem w Polsce. Dobrej klasy accommodation, bo dla większości to są wymarzone wakacje, które mają być wyjątkowe pod każdym względem. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Lot czarterowy dawał gwarancję, że w przypadku zamknięcia granic będziemy mogli bezpiecznie wrócić do domu. Destynacji, które spełniałyby te warunki na koniec 2020 roku było 0. Po czym w styczniu pojawiły się czartery na Dominikanę. Dominikana. Kiedyś się mówiło, że to Mekka kitesurfingu. Jednak większość znajomych, która tam była, jakoś niespecjalnie potwierdzała tą opinię. Głęboka woda, czop, rafa, no i spory bajzel na wodzie. I jeszcze ta fala przyboju. Tak faktycznie jest w Cabarete, najbardziej znanym spocie na Dominikanie. Ale Oleg z Jaśminą, którzy byli tam długo i zjeździli sporo miejsc, dali mi parę ciekawych tropów. W północno-zachodniej części Dominikany znajduje się mała wioska, a w niej spot, o którym najwięcej się teraz mówi na Dominikanie. Buen Hombre. Dobry mężczyzna. Buen Hombre znajduje się w najbardziej wiecznym rejonie Dominikany. Tutaj wieje zawsze przynajmniej 5 węzłów więcej niż w Cabarete.
a lokalesi twierdzą, że wieje 340 dni w roku i wydaje się, że to może być prawda. Jeśli szukasz flatu i odcięcia się od cywilizacji, to jest właśnie to miejsce. Gdzieś na końcu świata. Tylko że problemem Buen Hombre jest beznadziejna baza noclegowa, więc wiedząc kiedy, skąd i gdzie najlepiej wieje, wziąłem Google Maps i zacząłem szukać miejsca, które spełniłoby wszystkie moje wymagania. Analizowanie map, maile do lokalesów, godziny przeszukiwań internetu i wydaje się, że mam to miejsce, które idealnie spełnia wszystkie moje wymagania. Tyle, że jest jeden problem. Nie znam nikogo, kto by tam pływał wcześniej.